Gemmana to zapomniana przez świat podwodna rumuńska wioska położona w Dolinie Karpat. Chociażby patrząc na Google Maps, już na pierwszy rzut oka widać, że coś jest z nią nie tak. A to wszystko przez skażone ogromne jezioro, które pochłonęło wioskę. Niech was nie zmyli ten piękny kolor wody, ponieważ jest on spowodowany uwolnieniem toksycznych odpadów z pobliskiej kopalni. Cyjanek, rtęć i siarka to tylko jedne z nich. Smutna historia Gemmany zaczyna się koło roku 1978, kiedy to komunistyczne władze Rumunii zmusiły mieszkańców do wysiedlenia, a powodem było rozpoczęcie wydobycia miedzi w pobliżu i zaadoptowanie ich wioski na gigantyczny zbiornik kopalnianych odpadów, wypełniony toksyczną wodą. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to nas mega motywuje i zaczynamy dzisiejszą wyprawę. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj zabiorę was w podróż po opuszczonej, zatopionej wiosce Gemmana, ale jaka jest jej geneza? Mianowicie w latach 70. otworzono tutaj kopalnię miedzi. Do wydobycia tej miedzi zużywano ogromnie dużych ilości substancji żrących i toksycznych, między innymi cyjanek, rtęć i siarka. Ale musieli je gdzieś składować. No i wymyślili, zaczęli je składować za moimi plecami, tworząc sztuczne jezioro na kościołach, domach i cmentarzach. Chodźcie ze mną, pokażę wam, jak to wygląda. Sztuczne jezioro ma około 130 hektarów, więc jest bardzo duże. No więc samemu, gdybym miał to obejść, no to bym chodził pewnie w jeden dzień by mi to zajęło, a jeszcze dzisiaj w nocy będę nagrywał Las Hojabaciu. Po prostu będę się przemieszczał tym samochodem i pokazywał wam najciekawsze miejsca, a tak naprawdę nie wiem, co tam jeszcze jest. Ja tu przyjechałem do opuszczonej wioski, a zajmuję się opuszczonym pieskiem. Ogólnie powiem wam, jaki jest mój cel. Moim celem jest znaleźć dach kościołu, bo jeszcze podobno gdzieś w tej całej wodzie skażonej wystaje, bo pamiętajcie, że tutaj, tak jak mówiłem na początku, są domy zatopione, są stodoły, kościoły, cmentarz, więc no to była naprawdę po prostu zwykła wioska nazwana Gemmaną, z której nie zostało praktycznie nic oprócz jeziora. Zobaczcie, to co mówiłem, kolejny domek nieopodal na wzgórzu, można powiedzieć, no bo kiedyś to były wzgórza. A tutaj jeszcze jakiś, może mi się uda wam pokazać. Zobaczcie, jaka chata, normalnie jak z ubiegłego wieku, albo w sumie z ubiegłych przed 3 wieków. No i na dole możecie zobaczyć jezioro, które jeszcze jest naprawdę ładne. Można powiedzieć, że kolor to jest taki turkus. Chyba turkus. Jestem ciekaw, czy będzie w ogóle jakiś zjazd na dół, żebym mógł chociaż się przejść obok tego. Pan mi ustąpił, więc podziękuję. Widać, że tutaj ludzie chodzą, bo jest wydeptana ścieżka. Na początku, jak leciałem dronem, to właśnie widziałem, że gdzieś przy takiej wysepce jest właśnie dach tego kościoła. Tylko jestem ciekaw, czy to jest gdzieś tutaj. Jak i skąd to wszystko się wzięło, że ludzie tak chętnie opuścili swoje domy? Otóż nie, ludzie chętnie tych domów nie opuszczali. Zostali omamieni obietnicami rządu, właśnie rządu Nicolasa Ceausescu, a mianowicie każdy z nich miał dostać po $2000, co w tamtych czasach było naprawdę dobrymi pieniędzmi, a oprócz tego mieli dostać przeniesienie 7 km stąd do wioski, swoją ziemię, więc praktycznie no, mogli na tym zarobić, niewiele tracąc. No ale przeliczyli się, bo nie zarobili na tym nic. Nikola też obiecał i rząd, że pomoże im wszystkim, że ekshumuje zwłoki stąd i po prostu znajdą się na nowym cmentarzu. Nigdy tego nie zrobił, więc mniej więcej gdzieś w tym gąszczu jeszcze znajduje się stary cmentarz, no ale już go pewnie nigdy nie odnajdę, bo to bagno całe podnosi się co roku o metr aż, więc już za rok, jakbyście chcieli tu przyjechać, to będzie mniej więcej tu, gdzie ja teraz stoję. Dosłownie stojąc przy tym, gryzie mnie w gardło. Zastanawiacie się, czy to było to? No. O! Patrzcie. To jest zwykła breja. Tutaj może wam pokażę. Myślałem, że da się potem... No trochę za głęboko wsadziłem tą nogę. Wsadziłem skażone badziewie. Jakby co, lewa noga
do wyrzucenia. I buty po powrocie też do wyrzucenia. Też jeszcze jakiś domek. Tutaj oczywiście korony drzew. Ale pamiętajcie, że my jesteśmy jakby w takiej dolinie. Czyli ten kościół w ogóle stał na wzgórzu, co jest najlepsze. Dlatego wystaje właśnie jego dach. Cała reszta domków no jest mniej więcej, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, 15-20 metrów pod tą wodą. A jezioro też mogę się mylić, ale doczytałem, że ma około 30, więc no jest dosyć głębokie. A to jest wszystko te błoto, właśnie ta breja tej miedzi. Tutaj w ogóle coś słyszę. Idę zobaczyć, co to. Widzicie to, co ja? To właśnie tymi rurami odprowadzane są w dalszym ciągu nieczystości z kopalni miedzi. Dlatego też, tak jak czytałem wcześniej, poziom tej wody w ciągu roku podnosi się mniej więcej o metr. Więc niedługo ludzie, którzy tu mieszkają, znowu będą musieli emigrować wyżej albo się po prostu stąd wynieść. A ja postaram się tam dojść może, jeśli mi się uda. Myślicie, że to był kiedyś jakiś płot? Czy część domku? Tutaj jest pole puste. Więc ja bym stawiał na płot, ale różnie może być. Tam jest właśnie ta watacha psów. O, jeden tu nawet podbiegł. Taki odważny, że szczeka. Ale boi się podejść. O, tam już większe psy. Cichutko, cichutko już. Jestem pokojowo nastawiony. Ale wolę na razie się tam nie zbliżać. Zobaczcie, chciałem nawiązać właśnie do tej cerkwi. To właśnie ona została zbudowana przez mieszkańców, jak widzicie. Po tym, jak tamta została zalana. I tutaj jest pobliski nowy cmentarz, bo musicie wiedzieć, że tam, gdzie stałem, nad tym brzegiem, najprawdopodobniej właśnie również jakieś 2 do 5 metrów również był cmentarz, który nigdy nie został przeniesiony. Tam zwłoki nadal spoczywają i właśnie byli mieszkańcy, władze mają za złe najbardziej to, że nigdy nie przenieśli ciał ich bliskich, przez co oni nie mogą ich odwiedzać. Smutne, ale niestety tamtejsza władza tak działała, nie myśląc o innych ludziach. 2019, 1932 się urodził. Zmarł również w 2019, tutaj 2009, 2018, tam dalej 2012. Tutaj jedyny grób, który jest w jakimś stopniu murowany. 57. 2014. Więc no, tak jak mówiłem, te groby są w miarę świeże. I to są groby ludzi, którzy tutaj mieszkają i którzy zapewne tutaj umrą, bo nie chcieli opuścić swojej kochanej wioski. Idę obok skażonego jeziora, gdzie naprawdę śmierdzi tymi wszystkimi chemikaliami. Zaraz wam pokażę, jak tutaj drzewa wyglądają, jakby jak z jakąś sadzą. A ja nie wiem, gdzie mam tą zakrywkę na obiektyw. I wiem, że Kuba będzie się darł, jak ją zgubię, więc mam nadzieję, że znajdę ją gdzieś w samochodzie. Zobaczcie, to jest to miejsce, które pokazywałem wam z daleka. Widzicie to?
To właśnie stąd leci ta skażona breja, to właśnie przez to cały ten teren jest zasypiony i zalany. I udało mi się odnaleźć źródło tego toksycznego błota, tej brei. To właśnie przez to musiała cała wioska zostać ewakuowana. A jak widzicie, to co jest dookoła jest jakby w popiele właśnie z tej rury, która ciągle cieknie. No niestety, no robi to ogromne wrażenie, naprawdę. To, że kiedyś tutaj było życie, teraz już tego życia za wiele nie ma. Chyba zaraz będzie czas na podsumowanie tego wszystkiego, co widziałem. Mam nadzieję, że podobało wam się to wszystko, mimo to, że nie było tutaj za dużo. Nie mogłem znaleźć już tego zatopionego cmentarza. Z miejsc, które jeszcze widać, to widać tą kopułę tego kościoła, który sądzę, że 3-4 lata już też tego nie będzie widać. A w ciągu 20 lat cała ta wioska zniknie z powierzchni ziemi i będzie tylko skażone, toksyczne jezioro. Zobaczcie, małe porównanie. Jeśli nie chcecie, żeby wyglądał właśnie w taki sposób wasz świat, to dbajcie o środowisko. Bo natura ze sobą ciągle walczy i jest zielona, ale trzeba jej teraz pomóc. Mam jeszcze trochę czasu do zmroku i powiem wam, że w tych miejscach jest jakaś magia. Tym bardziej jak człowiek przychodzi tutaj sam, wyłączy już te kamery, usiądzie, poza tym metalicznym zapachem, raczej smakiem, który mam w ustach przez to, to jest tutaj po prostu piękne. Jest to tak oderwane od rzeczywistości, że po prostu no, nigdzie indziej czegoś takiego nie zobaczycie. Jeziora, skażonego jeziora. Jeszcze chciałbym wrócić do tej kopuły kościoła, bo po tym jak ten kościół został zalany i ta wioska przestała istnieć, to ludzie, którzy tutaj zostali, zbudowali, przepraszam, że tak trzącham, ale muchy siadają na obiektywie. Ludzie tutaj zbudowali drugi kościół i władze chciały tej kopalni, która ciągle działa, chciały ten kościół zniszczyć, żeby można powiedzieć, niszczą kościół, ludzie się stąd wyprowadzają. Niestety, na szczęście, przez liczne protesty, nie tylko tych tutaj, ale z pobliżnych wiosek, aby zostawić ten kościół, pomogły w tym, że on mimo wszystko został. No ale co z tego, mała pociecha. Niedługo to wszystko zostanie zatopione i zniknie w tej brei. I tutaj kończy się moja wyprawa po skażonej wiosce zalanej toksycznymi odpadami z kopalni miedzi. Jeśli doceniacie naszą pracę, to dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!